Witam serdecznie w Chorwacji. Dziś jest 17 czerwca 2021. Jestem w miejscowości Ilok nad brzegiem Dunaju. Tutaj właśnie zaczyna się chorwacki szlak długodystansowy przez całą Chorwację. Wschód, północ, zachód i południe. 2200 km. Mnie czeka wędrówki, a dzisiaj pierwszy dzień. Właśnie dotarłam na ten początek szlaku. No a zaczyna się właśnie w tym ślicznym miejscu nad wielką rzeką. Po drugiej stronie jest Serbia. No a w górę, żebyście sobie mogli wyobrazić, tam gdzieś daleko jest Bratysława, Wiedeń, Alpy. No a tam Rumunia i Delta, ale to jeszcze kawał drogi stąd. Od razu czuję się swojsko w Chorwacji, choć jest to moja pierwsza wizyta w tym kraju i dopiero drugi dzień, ale czuję tutaj, że mamy dużo wspólnego w historii ze Śląskiem Cieszyńskim, także jest tu prawie jak w domu. Bardzo miło, a na Śląsku Cieszyńskim mamy mały strumyczek w Beskidzie Śląskim, który wypływa właśnie tam z naszych gór, a jego woda ląduje ostatecznie w Dunaju, no i w Morzu Czarnym, więc gdzieś tu jest parę kropel z naszego strumyczka, co jest bardzo fajne. No i czas ruszać. Przede mną kawał drogi, dzień jest gorący, po południu zapewne zaczną się paskudne komary, więc zwijam się, do zobaczenia na szlaku. Tutaj zaraz obok na parkingu mamy tablicę opisującą szlak i pierwszy znak szlakowy, a jeden na razie z niewielu, bardzo ładny, wzorowany na amerykańskich. No, pierwsze wrażenia, szlak trudny. No, że w ogóle nie jest znakowany, to wiadomo, ale tak w ogóle nie wiadomo, gdzie prowadzi. Jakiś kompletnie według GPS-u przez jakieś krzaki. Właśnie przeszłam przez taki straszny płot. Mam nadzieję, że to nie jest granica serbska, bo granica serbska jest tam, a przez nią nie wolno przechodzić. To jest granica Unii Europejskiej. Już kontrolowali mnie dziś policjanci. Wszystko okej. Także uciekam stąd, gdzieś tam. Są potworne komary. Na szczęście mam ze sobą DIT, jestem wysmarowana, ale i tak mnie zdążyły pogryźć, a jeszcze tu są potąd pokrzywy. Uff. Jestem już na drodze. Udało się, ale zobaczcie, jak te bestie krążą. Zgodnie z przewidywaniem jest dosyć gorąco. Ostatni odcinek był przez takie w miarę równiutkie pola uprawne, głównie jęczmienia. Ładnie tam pachniało, ale straszny skwar. Wysmarowałam się kremem z filtrem. No i popijam. Na mapie jest dopiero za 25 km woda, ale tak jak wszędzie, tak jak w Szwecji, tak jak w wielu miejscach w Polsce, tak i w Chorwacji można znaleźć wodę na cmentarzu. Właśnie jestem na cmentarzu i nawadniam się na zapas. Choć w poprzedniej wsi wzięłam wodę, zapytałam jednych państwa, czy mi naleją do butelek. Chorwacki okazał się całkiem kompatybilny z polskim, a że mówię trochę po czesku, to tym bardziej było to łatwe w porozumiewaniu się, więc jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o wodę, ale i tak się nawadniam.
Dziś od rana miejsca pamięci związane z konfliktem zbrojnym Chorwacji i Serbii, agresją serbską na Chorwację. Jest kilka pomników w polach, tutaj jest muzeum za mną, niestety jest nieczynne, więc go nie zwiedzę, tylko właśnie piszę, że pamięci ofiar z 91 roku. Ja pamiętam doskonale tę wojnę, oglądałam ją w telewizji z rodzicami, miałam 6 lat i to długo trwało i pamiętam, że codziennie w wiadomościach były jakieś straszne rzeczy pokazywane, aż trudno uwierzyć, że to było w sumie tak niedawno, dopiero w tym roku mija 20 lat od tego konfliktu. W terenie jest mnóstwo pozostałości właśnie po jakichś walkach, bombardowaniach czy czymś w tym rodzaju. Wczoraj właśnie szlak prowadził przez takie zniszczone gospodarstwo czy coś takiego, nawet było tam trochę pozamykane, ale dało się przejść i też była tablica ze zniczami. Tutaj właśnie pomnik, no pewnie będzie tego jeszcze więcej. Ściągnęłam już Vukovar. Wędruję teraz nad Dunajskim Bulwarem jeszcze przez jakiś czas, przez całe praktycznie miasto. Mam za sobą już pierwsze zakupy, prosto z lodóweczki. Jeszcze chłodny jogurcik i wielka puszka sprayu na komary. Rzeczywiście są koszmarne. Nie przypuszczałam, że będą aż takie złe, także 200 ml, bo przede mną takie pasmo bagien właśnie nad rozlewiskami Dunaju, więc chcę być zabezpieczona. No i cóż, jest gorąco, zaraz będę wietrzyć skarpetki. No i informacja dla tych, którzy lubią chodzić w krótkich spodenkach. Jeżeli są za krótkie, to niestety dochodzi do otarć. Właśnie sobie obkleiłam to miejsce, gdzie uda się o siebie ocierają. Jest dużo lepiej, bo wczoraj miałam takie zaczerwienienie. To nie jest zbyt przyjemne. Także tak, powoli do celu. Patrzcie na to. Komary w takich ilościach, że w życiu czegoś takiego nie widziałam. Ale było trudno znaleźć biwak dzisiaj, same pola. No przecież nie rozbije się komuś w kukurydzy. No i tak długo szukałam, aż znalazłam w miarę fajne drzewo, które ma w miarę trochę u spodu miejsca. I tutaj się rozbiłam. O rany, no zeżrą człowieka żywcem. Chociaż już się popsikałam wszędzie, ale mimo wszystko są zawsze jakieś miejsca. No tak to wygląda tutaj. No w sumie całkiem niezły biwak ostatecznie.
O, ale fajna kąpiel. Ale straszne komary. Trzymam rękę w wodzie, wystaje tylko aparat i ja siedzę w wodzie potąd. O, właśnie mnie coś w plecy gryzie. Tak. Tak to wygląda. Tutaj jest mój namiot. Tu jest cały taki kompleks plażowo-rezerwatowy. Są miejsca dla rowerów, są różne fajne wiaty, jest WC, ale zamknięte na amen. Znalazłam wodę z tyłu. Pisze, że się nie nadaje do picia, ale jest ze studni, więc myślę, że jest ok. No i tu właśnie jest zapora i tam jest plaża, na której się kąpałam. Gorąco dzisiaj. Idę sobie przez pola, a tu panowie nawadniają z kanału i dostałam soczek winogronowy. Chwala. Molej w drugi buta. No to lecę dalej. Kolejny upalny dzień na szlaku. Dzisiaj jest troszkę lepiej, bo jest wiaterek i taka odrobina cienkich chmur. Spało mi się świetnie na górce z widokiem pod wieżą GSM. Troszkę bzyczała, ale mam przecież zatyczki do uszu. No, nikt nikomu nie przeszkadzało, że tam spałam. Potem winnicami zeszłam do miejscowości Bily Monastir. Prawda, nie było tam żadnego monastiru, znaczy klasztoru, ale była stacja benzynowa. Posiedziałam tam sobie, nabrałam wody, no i teraz śmigam. A dzisiaj w perspektywie mam nocleg pod dachem i prysznic. Zapewne będzie to zimny prysznic, ale już zarezerwowałam sobie łóżko, więc pozostaje mi tylko pędzić do celu. Jeszcze 25-6 km. Staram się w miarę szybko iść, ale no musiałam się zatrzymać, bo idę teraz z wałem przeciwpowodziowym. Jest bardzo, bardzo gorąco. 38 w cieniu, zdaje się, tak jak mówili, czyli tam w lesie. No ale wał jest w słońcu, bo jest obkoszony, więc co najmniej jest tam 50 stopni. Widać, jak powietrze się unosi i paruje. No nie chcę dostać udaru, więc na chwilę klapnęłam sobie tutaj w cieniu. Spróbuję może iść wzdłuż wału, ale nie wałem. Pewnie będzie wolniej, ale mam już tylko 2 km do asfaltu. No i potem będę klepać asfalt, oby tam był jakiś cień. Pewnie nie. Ale jest parno, bo tu wokół są same bagna. No i pocę się jak szczur, a w ogóle nie paruje, no bo nie ma też wiatru, bo las hamuje wiatr i jestem tak strasznie mokra, że mogę wykręcać koszulkę. O, nie wiem, czy zobaczycie, ale o, leci woda. Także leje się ze mnie i nie ma to zbyt wielkiego sensu, ale myślę cały czas o tym zimnym prysznicu, który mnie dziś czeka.
Udało mi się jakoś dopełznąć do tej miejscowości, do której miałam dopełznąć. Pokój jest całkiem spoko. Nie ma co prawda klimatyzacji, ale jest w miarę chłodno. Wzięłam prysznic, umyłam włosy. Idę spać. Jutro niestety ma być podobnie gorąco, a za 2-3 dni ma być jeszcze gorzej, ma być jeszcze parę stopni cieplej, potem ma być ochłodzenie, jakieś deszcze, burze. Także zapowiada się wesoło. Zobaczymy, jak to jutro pójdzie. Czas na kolejną setkę, 200 km. Wypada we wsi Iwanowczyc. Siedzę dokładnie na 200 kilometrze. To jest już ostatnia setka na tych nizinach, więc cieszę się, że następna będzie w górach. Obym tam jakoś dopełzła w tym upale. No to lecę dalej.